Witam serdecznie. Każdy z nas doszedł kiedyś do momentu, w którym casualowe granie w ulubioną gierkę zmieniło się w czystą chęć poprawy swojego skilla. Sama myśl o wspięciu się wyżej w tabelach z czasem napędza ludzką chęć do improvementu. A jako, że żyjemy w czasach szerokiej dostępności materiałów wspomagających w rozwoju naszych umiejętności, to większość graczy na owy improvement może sobie pozwolić tak naprawdę za darmo. Jednak sama wiedza w niektórych przypadkach może nie być wystarczająco skuteczna. I tu z pomocą przychodzi fantastyczna usługa, jaką jest coaching. Spokojnie, wiem, że temat jest kontrowersyjny, ale dajcie się chociaż na chwilkę wysłuchać. Bo nieważne czy to Liga, Valorant czy Rocket League, wszystkie te gry mają jedną wspólną cechę, mianowicie system rank, na podstawie których oceniają was inni. I nieważne ile człowiek poświęci czasu na oglądanie godzinnych materiałów tips and tricks, niektórych rzeczy nie tyle nie da się nauczyć, co można nie zauważyć swoich stale powtarzanych błędów hamujących progres. Dodatkowo można nie znać najbardziej optymalnej drogi improvementu, która zaoszczędziłaby człowiekowi parę dobrych godzin. I wiadomo, że nie każdy będzie miał problem z takimi kwestiami. Niektórzy po prostu, powiedzmy, że urodzili się do grania w konkretny typ gier. Obranie coachingu w ich wypadku byłoby zwykłą stratą pieniędzy. I tutaj pojawiam się ja. Bo jako człowiek, będąc zmierzony z owymi problemami, pozwoliłem dać szansę coachingowi z OS-u. A wy nie wiecie. To na Yahoo GPT, proszę wygeneruj mi najmocniejszy edit z OS-u. Wytłumacz to jak dla debila. No, gdy pojawiają się kółka na ekranie, nie klikasz, czasem takim szybko, albo tak rozbieżnie. Naprawdę ciężko jest wytłumaczyć trudność tej gry osobom, które w nią nie grały. Ale za to nie jest trudno wytłumaczyć, dlaczego w ogóle jest potrzebny coaching w tej grze. I think that OSU coaching is good. Musicie zdać sobie przede wszystkim sprawę z tego, że w coachingu liczy się podejście indywidualne. No, faktem jest, że każdy gracz będzie potrzebował właśnie innego podejścia, innego rozwiązania, dostosowanego czysto pod siebie. Bo coachingowcy nie zawsze mogą iść szablonami i po znalezieniu problemu stosować się do tych samych rozwiązań. Duża ilość graczy może zmagać się z tym samym problemem, jednak każdy z nich będzie go odczuwać na przykład w inny sposób. A jeżeli chodzi o OS-u, to problem może leżeć tak naprawdę w każdym fundamencie gry. Czy to jest sposób klikania, celowania w kółka, czy w ogóle czytania, kurwa, co się dzieje na ekranie, jakby czy my patrzymy na ten sam footage? Każda z tych rzeczy może być indywidualnie trenowana poprzez, to ważne, skupienie się na problemie, graniu w odpowiednie mapy, czy też nawet zmienieniu całego podejścia do gry. I często się słyszy, że żeby być lepszym w OS-u, trzeba po prostu grać więcej. Ale to gówno prawda. Istnieje bowiem mnóstwo graczy, którzy poświęcili bardzo dużą ilość czasu na tą grę, a nigdy nie byli w stanie zrobić wymarzonych skorów lub osiągnąć wymarzoną rangę. Mimo że to i było casualowe podejście do gry, ale jestem w stanie założyć się, że część z nich po prostu nie wiedziała, jak przebić się przez mentalną barierę swojego limitu. Dobra, ale jeżeli chodzi o sesję, to pozwólcie, że na początku pokażę wam, jak wygląda przykładowa, którą miałem okazję otrzymać od absolutnego gołta Mr. Teda. Nie da się znaleźć lepszego coacha niż on. To jest pewnie kłamstwo. Zacznijmy od tego, kim jest sam Ted, bo nie wylosowałem sobie go z kart, tylko zrobiłem lekki research przy wybieraniu właśnie go jako mojego coacha. Sprawdzając przede wszystkim, czy będzie w stanie pomóc mi z moim problemem, bo zawsze przecież istnieje ryzyko, że ciutek, który nawet i jest wysoko w rankingu, po prostu nie będzie miał wiedzy na temat, który właśnie ciebie interesuje. Ale wracając do pokazania przebiegu mojej sesji, How you been, man? It's been a while. it's been a while. I think it's like 4 months My fault. or something, but it's okay. That's okay. Let me see what you've been up to. Najpierw coach musi mieć rozeznanie, gdzie ja w ogóle stoję, jeżeli chodzi o mojego skilla, więc sprawdza mój profil, pyta o ostatnie osiągnięcia. Jeżeli to nie jest pierwsza sesja, to pyta również o to, czy udało mi się polepszyć aspekty gameplayu, które były tematem sesji wcześniejszej. I don't mean to dox you, but could you explain this in the chat real quick?
I potem mamy prawie całe 2 godziny poświęcone na albo nowym problemie, albo dalszym poprawianiu starego. A pod koniec, przynajmniej w moim wypadku, dostaje się skrót wszystkiego, co zostało powiedziane podczas sesji. Żeby sam gracz nie musiał na przykład nagrywać całości OBS. Jak mieliście kiedyś 30 FPS-ów grając w OSU, ale jeżeli chodzi o mój improvement. Poprzez pół roku od mojej pierwszej sesji, których łącznie pobrałem 5 na ten moment, byłem w stanie ogarnąć tyle rzeczy. Naprawiłem swoją metodę tapowania, nauczyłem się prawidłowo streamować, nauczyłem się klikać naprzemiennie, poprawiłem swoją średnią celność na profilu, moje consistency, mojego aima. I do tego wszystkiego jeszcze zrobiłem losowo 365 PvP playa, będąc 6-digitem. A aktualnie tematem ostatniej sesji była nauka grania AR-11, przy której Ted musiał wytłumaczyć mi cały koncept grania czegoś takiego, od teorii związanej z wymaganym czasem reakcji, po pokazanie mi najlepszego sposobu na naukę. A lot of people, I feel like, don't understand how to learn it. I don't think anybody's ever given it a second thought. Your brain is very good at processing information incredibly quickly. That's why we have reaction time. And you can react to things in a fifth of a second, or even less if you're better. When you see a 5-node jump pattern, your brain does exactly that. It sees the circles, it sees the approach circle, so it knows at what speed the approach circles are coming. So in your head, you're already estimating when to click. Then you look at the order, and then you're trying to figure out how to execute it. Okay, I sent you a map. Again, this map has nothing difficult, nothing hard to tap or aim. It's just keeping up with the speed. Keeping up with the speed. Oh my god. This is gonna be your life if you wanna learn. Żeby zwizualizować wam, jak trudne jest granie AR-11, zwerbowałem swojego jednego znajomego, który jest prawie top 10 tysięcy, żeby przybliżyć wam trochę problem, z którym się zmagałem ostatnie kilka dobrych tygodni. Halo? Dobra, słuchaj, kwestia jest taka, że mam ci do wysłania jedną mapę i musisz ją zagrać z modami, jakie ci podam. Ej, czemu ja szyję, że ty gości na TikToka mnie wstawiasz? Grałeś to na Trimodzie. O, krajo, no, grałem to na Trimodzie. A jednak, co to jest? Czy możesz nie trajować co 2 sekundy? No, ja nie umiem, ja nie mogę gościu... To nie jest śmieszne. Ja ci dam mi po prostu inną mapę, okej? Nie wiem, co ja gram, kurwa. O, nie, jest mi się... 12. Ej, dobra, actually jestem w szoku. I teraz uwaga, bo to jest ważne znowu w braniu coachingu. Najbardziej kluczowe jest własne zaangażowanie, bo jeżeli ma się już wydawać te 80 zł za 2 godziny sesji, to przydałoby się rzeczywiście przyłożyć do gry i robić zadania domowe od osób, które was coachują. Ja przykładowo pozwoliłem sobie zrobić tabelkę w Excelu, w której konsekwentnie zapisuję mój progres, dzięki czemu na kolejnej sesji mogłem na przykład pokazać wyniki mojego grindu Tedowi i dać mu lepszy insight odnośnie moich postępów. Okay, worst act, best act. I like the spreadsheets. I na zakończenie, jako osoba, która skorzystała z coachingu, powinienem powiedzieć wam, czy warto. I tu się nasuwa tylko jedna odpowiedź. To zależy. Osoby, które nie czują, że ich progres się zatrzymał lub nie czują, że coś im regularnie przeszkadza w grze, nie powinny nawet o coachingu myśleć. A osoby, które widzą, że coś jest nie tak z tym, jak grają i nie wiedzą, jak temu zaradzić, może i by się na taki coaching rzeczywiście skusiły. Jednak najważniejszym jest fakt, że jeżeli ktoś brute force'uje przez swoje problemy, aż nie uda mu się końcowo dotrzeć do celu, to powinien zdać sobie sprawę z tego, że coaching ma służyć w znalezieniu tych problemów, a ich eliminacja znacząco przyspiesza cały proces progresowania. Więc nawet jedna sesja, która miałaby oszczędzić człowiekowi dodatkowe, powiedzmy tak realnie, 30 godzin grania, mogłaby się końcowo okazać dobrą inwestycją. I ostatnie słowa, sorry, że nie było filmów przez pół roku, ale musicie zrozumieć, że widząc liczby, jakie robią moje materiały, to tak trochę odechciewa się człowiekowi robić więcej. Więc osobom, które dotrwały do końca, serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału.